Dzień dobry! Dziś mam dla Was unboxing wspaniałej figury kolekcjonerskiej. Zdjęcia tej figury w sieci zawsze przykuwały moją uwagę. Po prostu zawsze chciałem ją mieć. Nie jest to może nowa figura, bo można było ją kupić w 2013 roku już. Terminator T800, wersja z filmu Terminator 2, figura wypuszczona przez Sideshow Collectibles w limitowanej edycji, uwaga, 2000 sztuk na cały świat! Na stronie producenta widnieje jeszcze cena niecałe $380, czyli około 1440 zł lub około 340 euro. Wierzcie mi, to niewiele jak na dzisiejsze standardy cenowe podobnych produktów. Figurę możemy dziś kupić jedynie z drugiej ręki i najszybciej za granicą, ale za około trzykrotnie wyższą cenę. Mi udało się ją kupić dużo taniej, ale naprawdę długo na nią polowałem. No i w końcu przyszła, prosto z USA. Jak widzicie, ona jest jeszcze w oryginalnym opakowaniu, co mnie bardzo cieszy, ponieważ będę mógł poczuć ten klimat, jak ludzie, którzy zakupili ją w okresie, kiedy ona była dostępna. No dla mnie to będzie mój taki pierwszy raz z tym unboxingiem. Ja nawet specjalnie, słuchajcie, czekałem do nagrania tego odcinka, nie otwierałem jej, a trochę u mnie była, bo przyszła już ze Stanów dużo wcześniej. Figura jest wielkości premium format. U Sideshow oznacza to, że jest to figura w skali 1/4. Mi to bardzo odpowiada, bo mam już jedną figurę Terminatora w tej skali i jest to endoszkielet T800, również wypuszczony przez Sideshow. Zresztą sami zobaczcie, dziś ta figura jest naprawdę ciężka do zdobycia, nawet nie znalazłem z archiwalnej strony Sideshow, która ją prezentuje. Na świecie takich figurek jest tylko 2000. W okresie, kiedy ją wypuszczano, nie stosowano jeszcze określenia premium format, stosowano określenie skali, czyli w tym wypadku 1/4. Ten model jest o tyle ciekawy, że jemu się oczka świecą, zasilanie jest bateryjne w środku. Dla mnie ta figura jest bardzo fajna, jak widzicie mam ruchome elementy. Zrobiona jest z takiego materiału, który jest, myślę, metalopodobny. Ma wspaniałą podstawkę, która tutaj nawiązuje do tej wojny, prawda, przyszłej, do leżących czaszek, do mnóstwa popiołu, kamieni, do wszystkiego tego, po czym chodziły terminatory i zabijały jeszcze resztki ludzkości. Ten terminator ma tutaj broń plazmową. Zresztą można ją odczepić i sobie ułożyć ją jak chcemy. Ja sobie nawet zachowałem jej oryginalne pudełko. Zobaczcie, jak wygląda. To jest też ważne, słuchajcie, dla kolekcjonerów figur kolekcjonerskich. Mieć też właśnie w posiadaniu te oryginalne pudełka, ponieważ na nich też są te obrazy, są informacje i przede wszystkim marka, która wypuszcza te figury. Zobaczcie, jak wspaniale to pudełko jest skonstruowane. Tutaj mamy taką folię, oczywiście w kolorze czerwonym. Tutaj mamy naniesione takie napisy i to jest cała ta wspaniała aranżacja, można powiedzieć, tego widoku, jaki miał T800. Ten cyborg, jak wiecie, jak patrzył na świat, to wszystko było w czerwieni, pojawiały się właśnie takie różne napisy. Tutaj pudełko jest tak skonstruowane, spróbuję Wam pokazać, tak, że to możemy sobie wyjąć, tak, a ta folia tutaj jest. No i oczywiście za nią, mam nadzieję, że widać, jest wspaniała czaszka endoszkieletu Terminatora T800. No i jak widać, to też jest wersja sygnowana T2 Terminator 2 Dzień Sądu, czyli odnosząca się do drugiej części. Jej rok wydania to prawdopodobnie 2006. Dziś już trudno taką informację znaleźć nawet w sieci, więc jeżeli ktoś orientuje się, może to potwierdzić lub nie, to proszę o komentarz. No i zobaczcie, jak wygląda dół tej podstawki. Tutaj już nie mamy napisane premium format, a 1/4 skala. Oczywiście 2000 sztuk na świat i mój model jest o numerze 529. No i słuchajcie, powiem Wam, że dzisiaj ta figura jest naprawdę tak dosyć ciężka do zdobycia. No i ceny sięgają nawet, uwaga, $3000. Natomiast tę figurę można było już nabyć w przedsprzedaży w 2013 roku. Ja nabyję ją teraz. No i słuchajcie, zaczynamy unboxing.
No i zobaczcie, tutaj się już odsłoniło, Sideshow Collectibles.com, jest strona internetowa, no i tutaj jest tak, 2000 sztuk i to jest 151 sztuka. Wyciągamy. No i co my tu mamy? Zobaczcie, to jeszcze taki osad, to gdzieś tam leżało chyba w piwnicy, ktoś miał, nie wiem, trudno powiedzieć. Premium format T2, czyli Terminator 2, T800, najsłynniejszy chyba cyborg kina. Tu mamy takie pudełko imitujące jakby no coś ważnego w jakimś metalowym opakowaniu. Tu mamy już naszego cyborga, znowu Terminator 2. Otwieramy nasze pudełko. No i zobaczmy, to pudełko chyba tutaj coś było doklejone, może jakaś dziura, no ktoś to otwierał, tak, no to jest jednak figura z drugiej ręki. Natomiast no otwórzmy sobie i poczujmy się jak za dawnych czasów, kiedy ta figura była wypuszczana przez Sideshow i można ją było wtedy kupić. No teraz już tylko jako używaną. No i słuchajcie, jest nasz Terminator. No muszę wam pokazać, ciężki, tak to wygląda, nie chcę, żeby wypadł. No tutaj ten model trzeba troszeczkę jeszcze poskładać, zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Najpierw rączka ze spluwą, z granatnikiem tutaj, który miał właśnie w drugiej części. Słuchajcie, no wspaniała robota, muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu no, rewelacja. To jest element no jakby tutaj z jakiegoś materiału, więc też materia jakby wchodzi w grę, więc no coś fantastycznego. Dobrze, no to teraz pozostaje nam dostać się do głowy. Widać, że ktoś to po prostu pakował, więc ta figura na pewno gdzieś tam stała u kogoś. No, zwróćcie uwagę, to jest głowa Arnolda Schwarzeneggera w skali 1/4. Coś wspaniałego. No, muszę wam powiedzieć, no pierwszy raz widzę na żywo to, dotychczas tylko widziałem zdjęcia w sieci, jakieś tam filmy. No naprawdę jakość wykonania jest, no jest cudowna. Ta szczegółowość, to oczko, ta idea w ogóle, no symbol kultury lat 90., czyli no pół człowiek, pół maszyna, wszystko pokazane na jednej głowie, tak? Słuchajcie, tutaj jeszcze jest miejsce na jedną rzecz, której ja nie mam. Zobaczcie, jeszcze zanim wyjmę tutaj figurę, tak? Tutaj było miejsce na rękę z granatnikiem, tutaj miejsce na głowę. To tutaj jest jeszcze jakby coś, co miałoby być. Jest taka dziura i faktycznie tutaj był jeszcze taki element oddzielnie stojący, ten kciuk, który Arnold Terminator pokazał w drugiej części na końcu. Powinien być, jeśli kupiłbym wersję rozszerzoną tego modelu. Ta wersja różni się tym, że dodano do niej właśnie ten dodatkowy element, a samych figur wypuszczono na świat jedynie 500 sztuk. Ja kupiłem wersję bez tego kciuka, bo jako używana była dużo tańsza. Umówmy się, no, cena była tak dobra, że ten elemencik nie jest mi potrzebny. Zresztą on gdzieś tam by musiał z boku stać, tak? Mnie interesuje ta figura, więc mogłem sobie no, na to pozwolić i przymknąć oko. No i mamy teraz Arnolda. Tutaj jeszcze jest paseczek. Słuchajcie, no tutaj wszystko jest po prostu piękne. Jest imitacja jakby no, kurtki, tych spodni. W filmie to była skóra, więc tutaj też jest jakby taka imitacja skórki. Te suwaczki, słuchajcie, nawet są takie malutkie. One są po prostu no, idealne.
Z tyłu są, o właśnie, też są jakby dziurki, bo no, ci co pamiętają Terminatora 2 to wiedzą, że Terminator ochronił Johna w jednych z pierwszych scen. Poszły tutaj strzały od T-1000. Tutaj to jest tak naprawdę już Terminator z ostatniej, no z tych ostatnich scen, ostatniej sekwencji w fabryce. No on jest już cały właściwie tutaj taki rozwalony do granic możliwości. Tutaj nawet mamy koszulkę, słuchajcie, ona jest nawet taka, powiem wam, że pobrudzona, to wszystko jest takie fajne, że to nie jest takie czyste gdzieś tam z fabryki, ten pasek nawet jakby był taki, no nie wiem, stary pasek takiego motocyklisty. No i tutaj jest oczywiście, no nie ma tej ręki, ponieważ ona też, wiadomo, w filmie była zniszczona w starciu z T-1000. Tutaj mamy pasek, który trzeba będzie pewnie mu nałożyć, jak widzę. No to wszystko właśnie widzicie, taki materiał, tu jest jakaś taka imitacja skóry. Tu zobaczcie też jakieś takie elementy, to wszystko odstaje i to jest no po prostu fantastyczne. No to ja tylko muszę tutaj jeszcze znaleźć podstawkę i zaraz będę go składał. Dobra, tutaj jest coś ciężkiego i faktycznie tutaj, jak wspomniałem, że coś było doklejane, więc tutaj została schowana ta podstawka. Zostało to jakoś tak doklejone przez kogoś. Zobaczcie może, jak to wygląda. Poznajecie? Element fabryki, czyli no tutaj te kultowe, finałowe sceny walki T-1000, T-800 z filmu Terminator 2. No i tak to wygląda. To jest ostatni element, który tutaj mam. No i zwróćcie uwagę, co tutaj mamy. No przede wszystkim ilość sztuk na świat 2000, T-800, ten zniszczony T-800 już na końcu filmu Terminator 2. No i numer 151, który też był wskazany na pudełku. No bardzo fajna podstawa, ona też jest bardzo ciężka. Dobrze, słuchajcie, pozostaje mi złożyć tego Arnolda już tak, jak powinien być. Tu muszę tak zrobić, żeby koszulka dała się nałożyć też na niego. Tak jakby to po prostu było naprawdę, więc to też jest ważne właśnie w tych figurach. To mi się też podoba właśnie w tych figurach kolekcjonerskich. To nie są zabawki, to są naprawdę bardzo wartościowe rzeczy. I wierzcie mi, jak ja patrzę, ile teraz mogę dostać za tą figurę moją tego endoszkieletu, a ile ja za nią dałem, no to idzie do góry. Więc jak chcecie w coś inwestować, to... Teraz rączka, no to właściwie nie ma żadnej filozofii, nic nie trzeba używać. Ona jest nawet na magnes, widzę, więc fajnie się trzyma. No i pozostał nam element tutaj, ten pas, który chyba jakoś tam też by trzeba było zobaczyć na pudełku. Ja na razie go tak spróbuję tutaj zaczepić. Tak jak uważam, potem sprawdzę, czy dobrze to zrobiłem z filmem. No i słuchajcie, mój Terminator już jest gotowy. To właściwie wszystko, bo te figury, no to też nie jest tak, żeby je składać, tam to nie są jakieś tam klocki. Dla mnie po prostu rewelacja i to jest jedno z takich marzeń, które spełniłem. Muszę powiedzieć, że mi się udało, tak? No nie mam tego elementu, tego kciuka, tak? Natomiast wiem, że później to gdzieś tam się po szafkach chowa i gdzieś tam, no niekoniecznie to zawsze jest takie potrzebne, tak? Fantastycznie to wygląda. Skala 1/4, odzorowanie, no super. To jest ten wspaniały Arnold, którego ja zapamiętałem i chyba zapamiętam do końca życia, czyli Arnold z lat 90. To jest jego rola życia. To odwzorowanie, no powiem wam, że aż się chce dotykać, pomacać i myślę, że jak znajomi będą teraz mnie odwiedzać, to no na pewno gdzieś tam to wszystko będzie takie dotknijmy Arnolda, dotknijmy Terminatora. Tutaj też zwróćcie uwagę na właśnie szczegółowość. Tutaj ten element tyłu tej broni, on no tutaj widać, że jest po jakiejś walce, jest to mocno zużyte i to jest właśnie to, że to jest ta wersja zniszczonego cyborga po tej finałowej walce na końcu filmu. No i zobaczcie już komplet moich dwóch figur od Sideshow. Oczywiście no, skala jest ta sama. Tutaj mamy troszkę wyższą podstawkę, więc tu mamy no, troszkę wyższą figurę, można powiedzieć.
No i jak Wam się to podoba? Ja myślę, że to jest mega uzupełnienie, bo mam cyborga okrytego tkanką skórną, cyborga oryginalnego, czyli endoszkielet. No i fantastycznie to wygląda. Słuchajcie, no te figury po prostu zobaczcie, jak one się uzupełniają, jakim są fantastycznym wypełnieniem każdego pokoju, myślę, a na pewno mojego. I to wszystko na dzisiaj. Ta figura będzie się już u mnie pojawiała regularnie na moim kanale, szczególnie w odcinkach na temat Terminatora. Dziękuję Wam za komentarze i pamiętajcie, że raz, wspieracie tym mój kanał, a dwa, możecie wygrać film na płycie DVD lub Blu-ray. Tak, bo u mnie przy każdym odcinku jest konkurs. Wy komentujecie i macie możliwość zdobycia takiej płyty. A ja już tym bardziej chciałbym Was zachęcić do odcinka, w którym zaprezentuję całą moją kolekcję płyt filmowych. Są to płyty DVD i Blu-ray. Wierzcie mi, jest co pokazywać. Wiem, że czekacie i wszystko wskazuje już na to, że ten film naprawdę niedługo się pojawi. Do zobaczenia, śledźcie mnie i widzimy się już niedługo.